od ponad 24 lat zajmuję się modelowaniem wirtualnym. Było to głównie modelowanie typowo inżynierskie. Natomiast przed około 10 laty zakupiliśmy zestaw do modelowania worcelowego realizowanego haptycznie. Jest to bardzo skomplikowana i rzadko stosowana w Polsce technika modelowania wirtualnego, która ma takie cechy, że bardzo dobrze nadaje się do modelowania na przykład elementów układu kostnego, czyli elementów, które nie mają typowych cech geometrycznych. Firma Synthplant z Poznania pozyskała grant badawczy, który dotyczył modelowania, wytwarzania i wszczepiania bioresorbowalnych implantów. Poszukiwała naukowców, którzy mogliby ten grant zrealizować. Nasze implanty są implantami spersonalizowanymi, czyli każdy implant jest inny, ponieważ dopasowany ściśle do struktur anatomicznych danego pacjenta. Więc moim głównym zadaniem jest właśnie modelowanie tych struktur anatomicznych, a także jako inżynier biomedyczny kontakt z lekarzem, analiza przypadku. Moja rola polegała na tym, aby otrzymać model wirtualny implantu, który był podstawą do jego wytworzenia. Nowatorskie jest głównie to, że są to implanty bioresorbowalne, kościotwórcze i drukowane na drukarkach 3D, co znacząco przyspiesza nam proces wytwarzania tych implantów i daje możliwość spersonalizowania, uzyskania praktycznie każdego możliwego kształtu, jaki potrzebujemy. Współcześnie wszczepia się wiele implantów układu kostnego. Są to zwykle implanty wykonywane z tytanu lub tworzyw sztucznych, które są nierozpuszczalne w organizmie. Raz wszczepiony implant zostaje tam do końca życia. Natomiast nasze implanty tym się różnią od powszechnie stosowanych, że po kilkunastu miesiącach przebywania w organizmie człowieka przerastają kością rodzimą. Zamieniają się po prostu w kość człowieka. Widzimy tutaj wydrukowany na drukarce 3D model czaszki małego dziecka z bardzo dużym brakiem kostnym. Ten brak został uzupełniony specjalnie opracowanym do tego celu implantem adaptacyjnym. Nazywamy go adaptacyjnym ze względu na to, że będzie on nieco rósł wraz z dzieckiem. Taki implant w rzeczywistości został wszczepiony. Jest to małe dziecko z Ukrainy. Za około 2 lata dziecko będzie posiadało w tym miejscu rodzimą kość i zapomni, że miało wszczepiony implant. Udało się nam wykonać 3 takie operacje. One zostały wykonane w ramach pomocy społecznej nieodpłatnie. Pierwsze tomografie komputerowe po pół roku pokazują, że już tam się odbywa wzrost i narost tkanki kostnej, więc faktycznie satysfakcja jest ogromna. Jako inżynier mechanik mam niezwykłą satysfakcję, że moje niegdysiejsze hobby polegające na modelowaniu wirtualnym znalazło zastosowanie w dziedzinie medycyny. Widzimy, że faktycznie to, co robimy, działa, przynosi pomoc ludziom. Mamy młode pacjentki, którym zmieniamy czasami wygląd, estetykę. Nie tylko tu jest zdrowie, co jest oczywiście naszym priorytetem, ale dla młodej kobiety na przykład uzupełnienie ubytku w zębach jest bardzo ważne. Zawsze twierdziłem, że nauka powinna służyć człowiekowi. No i w ten sposób mi się to spełniło.